witam, cześć elo. Dzisiaj pokażę wam przykładową taktykę przejścia misji Carentan w Men of War. Będzie to w formie ruchów przedstawionych na mapie oraz krótkiego gameplayu. Ale dobrze, nie przedłużając, zacznijmy film. Dobra, lecimy. To mapa. Punkty powinny być mniej więcej tu. A tutaj zaczynamy rozgrywkę. Wchodząc na pierwszą linię obrony, pierwsze co musimy zrobić to zaatakować ten punkt. Jest on słabo broniony, aczkolwiek jest dość ważnym punktem tej linii. Gdy zdobędziemy ten punkt, polecam obsadzić tego KM-a, umieścić na punkcie jakąś lepszą jednostkę jak KM-istę, bądź zabrać KM-a niemieckiemu KM-iście Stamy, gdyż z tej okolicy będzie dużo szturmów. Również dobrze jest obsadzić samą Tamę, ale tuż przy wejściu, gdyż na środku bądź bliżej drugiego końca może strzelać w nas lekkie działo usytuowane na drugim punkcie. Za to plusem tej pozycji jest fakt, iż wcześniej zajęty stacjonarny KM może strzelać w okolice środkowego punktu. Żeby zdobyć środkowy punkt, należy oczyścić tą okolicę, gdyż ufortyfikowani żołnierze mogliby się nas łatwo pozbyć. Gdy zapewnimy osłonę naszym wojskom szturmowym, dobrym pomysłem byłoby nabycie rangersów, gdyż dużo lepiej poradzą sobie ze szturmem na środkowy punkt. Polecam jeszcze upewnić się, czy wróg nie ma wojsk pancernych, gdyż transporter opancerzony jest dość delikatnym pojazdem. Również dobrym pomysłem byłoby zapewnienie jakiejkolwiek broni przeciwpancernej na punkt środkowy, ponieważ będzie się tam roiło od pum bądź sztugów. Ostatnim punktem pierwszej linii jest ta posesja. Z nią nie powinno być większego problemu. Należy tylko uważać na pojazdy pancerne oraz na działa drugiej linii. Żeby zająć ten punkt, będzie trzeba trochę pogłówkować, gdyż na punkcie będzie się znajdować parę dział. Dodatkowo z prawej strony może nas ostrzelać piechota znajdująca się na środkowym punkcie. Polecam użyć Shermana w połączeniu z piechotą i spadochroniarzami. Ten punkt pomimo mniejszej ilości dział będzie trudniej zająć. Głównie przez to, że wróg znajduje się w krzakach oraz jest w dość otwartym terenie, przez co wrogowie z dwóch brzegów mapy mogą do nas strzelać. Niestety największym problemem jest działo 88 mm flak, które z łatwością przebije naszego Shermana. Polecam unieszkodliwić je za pomocą spadochroniarzy. Przez to, że nieprzyjaciel jest w zaroślach, dobrym pomysłem byłoby użycie operatora miotacza ognia, dzięki czemu niezauważony będzie mógł bardzo szybko wyeliminować całą obronę punktu. Ostatnim punktem drugiej linii jest ten oto obszar, którego zdobycie również nie powinno sprawić większego problemu. Wystarczy pozbyć się tych dział przy pomocy moździerzy, czołgu bądź nalotu i zaszturmować zwykłą piechotą. To była druga linia obrony. Trzecia niestety da nam trochę w kość, gdyż problem będą stanowić nam artyleria rakietowa, jak i ciężkie działa. Jednakże powinniście sobie poradzić, jeżeli do tego momentu nie było jakiegoś większego problemu. Polecałbym jeszcze sprawdzić lokalizację wszystkich dział, gdyż znając ich położenie wystarczy je ostrzelać czymś cięższym niż moździerz i zostaną one unieszkodliwione. Pewnie teraz zapytacie się, ależ co jest cięższe niż moździerz dostępne dla mnie w tej chwili? Ano artyleria rakietowa. No może nie artyleria, ale Sherman Calliope. Jednakże nie jest on jeszcze dostępny. Żeby go zdobyć, należy się przedrzeć przez parę ciężkich dział. A żeby to zrobić, polecałbym zdobyć najpierw ten punkt, dzięki któremu będziemy mieli dostęp do czołgu ciężkiego M4A3E2 Jumbo, który poradzi sobie z zagrożeniem ze strony dział. Z pomocą Jumbo oraz elitarnej piechoty będziemy musieli zdobyć tenże punkt. Po zdobyciu go kupcie Calliope oraz jak najszybciej się stamtąd wycofajcie, ażeby nie narażać swojego Jumbo.
Używając uprzednio nabytego Kalilope oraz ostrzału z samolotu zbombardujcie te miejsca, oraz jak najszybciej przejmijcie je i o ile będziecie posiadać kilka czołgów średnich oraz ciężkich, to wszystko powinno pójść dość łatwo. Teraz zaczyna się ostatnia faza tejże misji. Atak na ostatni punkt. Gdy przejmiecie ostatni wysunięty na prawo punkt trzeciej linii obrony, to wróg dostanie do dyspozycji Panzerkampfwagena 6 Tiger, przez co będziemy zmuszeni zniszczyć go czymś ciężkim. Lub użyć piechoty przeciwpancernej z bazuką. Proponuję ulokować ich wraz z piechotą zwykłą bądź elitarną w tychże punktach, czyli w kościele, w okopach oraz tym bloku. Teraz jedyne co wystarczy zrobić, to pozbyć się żołnierzy z tych okopów oraz zaszturmować tenże obszar. Do tego obszaru nie musimy się nawet zbliżać. I proszę, wykonaliście misję. Tutaj w przeciwieństwie do Overlord na końcu nie zaatakują was wojska wroga. To by było na tyle, cześć.